Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie naszego cyklu Guitar Stories. Maciej Meller, gitarzysta Riverside, kiedyś Quidam, jest naszym gościem, przypominam. Tym razem porozmawiamy o tym, co tu się dzieje pod twoją nogą i za twoimi plecami, bo teraz Polska, chciałoby się powiedzieć. Pamiętam, że parę razy rozmawiałem z ludźmi na temat tej firmy, Mark L. Jeszcze nie usłyszałem ani jednego złego słowa. Tym bardziej ostatnio słyszałem, mam zresztą wieści takie od Marka, że fajnie to się zaczyna mocno rozkręcać. Duże zainteresowanie w krajach skandynawskich gdzieś, także firma idzie do przodu, super. No ja się z Markiem najpierw związałem jeszcze w czasach Quidam, zbudował dla mnie pierwszy system. Ja w ogóle 2 lata się tak mentalnie przestawiałem na MIDI, deptałem, tańczyłem wcześniej. No i dużo tego było, tych akcji, operacji na 2 nogach, stawanie na krzyż, wiesz. No i w końcu trzeba było decyzję podjąć taką, żeby pójść w to MIDI, żeby sobie troszkę ułatwić, usprawnić. Bałem się tego, czy sobie tam poradzę z programowaniem tego wszystkiego. No i Marek zrobił taki pierwszy system dla mnie, na którym w końcówce ostatniej ileś tam lat Quidamu grałem. Miałem wzmacniacz jeszcze wtedy inny. No ale potem Marek wystartował ze wzmacniaczami też i naturalnym było, że po dołączeniu jeszcze właśnie do Riverside, do tego składu koncertowego wyposażyliśmy się tutaj w te dobra, które tu widać na obrazku. Zacznijmy od głowy w takim razie. Ile jest ciebie tu w środku? Znaczy ta głowa była tak naprawdę pomysłem na jak najlepsze sprostanie wymogom grania w Riverside. Więc mam drugą identyczną, która jest takim backupem w Riverside na koncertach, ale i w studio, gdzie cała konstrukcja jest, wszystkie gałeczki, potencjometry, przełączniki, cały tył wygląda pozornie tak samo, natomiast one się różnią lampami. W Riverside ten podstawowy set to jest 6L6 lampa. Z racji tej, że tak jak wcześniej mówiłem, jest sporo takich rzeczy metalowych troszkę, a te lampy po prostu lepiej działają w takiej stylistyce i dlatego podstawowym wzmacniaczem jest właśnie ten na lampach 6L6, a druga wersja jest na lampach L34. I one też fajne jest to, że one się troszkę różnią, jak to wynika z samej zawartości lamp. I tamten też ma swoje mocne strony, których nie ma ten, więc jest to takie rozwiązanie troszeczkę kompromisowe, ale powiedziałbym, jakbyś mnie zapytał, który jest bardziej taki mój, maćkowo-mellerowy, to bardziej tamten. Ale w Riverside ten lepiej działa, w związku z czym jakby pracuję na tym i w wersji koncertowej Riverside jest lampa 6L6. A co takiego jest w tej firmie, że postanowiłeś, że jednak to będzie twoje najważniejsze dobro? Na pewno jest pasja i pomysły i jakość. No to właściwie nie wiem, czy coś trzeba dodawać, bo brzmienie to brzmienie, znaczy ta jakość brzmienia ale też podobnie jak w przypadku pasja, bo Marek jest strasznie takim pozytywnie zakręconym człowiekiem na rzeczy gitarowe i takim mega pasjonatem w ogóle. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, można powiedzieć. Takie coś już na starcie mnie przekonuje. Natomiast tak jak w przypadku PRS-ów, gdzie ja na koncert jakiejś takiej szukałem wszechstronności, tak ten wzmacniacz też oferuje po prostu taką mnogość rozwiązań, mnogość brzmień, z których mogę sobie na koncercie i korzystać i wygodnie sobie nimi sterować, bo to jest taka hybryda w moim przekonaniu jakichś klasycznych rozwiązań i jednak klasycznych trochę brzmień,
ale troszkę na sterydach, troszkę przeniesiona jakby we współczesność, w nowoczesność. I tak postrzegam tę konstrukcję. I oczywiście jak ktoś szuka znowu Fendera, nie wiem, Twin Reverba, to być może go nie znajdzie tutaj. Albo jak ktoś szuka, nie wiem, Mesa Boogie, Rectifiera, czy jakichś innych klasycznych Marshalla, czy czegoś, to może nie znajdzie. Ale jest brzmienie MLC, które jest pewną jakąś taką wypadkową albo czerpie bardzo z tych rzeczy, a Marek to zrobił po swojemu i szacun. To jest taka duma w ogóle, że Pewnie, polskie że tak. firmy tak fajnie zaczęły się rozwijać i to naprawdę coraz więcej tego jest. Oczywiście, Majonez. że, zdecydowanie. Znam, lubię, cenię i... Wiem, dlatego wspomniałem. A widzisz, mnie to jeszcze bardzo ciekawi to, że jak już wchodzisz w firmę, to z butami, ręce i nogi, że to głowa głową, wiadomo, sterownik sterownikiem, do niego jeszcze dojdziemy, ale przecież masz kolumny też MLC i to cały system nagłaśniający poza głową ze wzmacniacza. Czy to oznacza, że ten wzmacniacz brzmi tak naprawdę jakbyś chciał tylko na tych kolumnach, czy po prostu te kolumny, te głośniki mają też coś w sobie takiego, co mówisz, no to jest to. A wiesz, nie sprawdzałem go na innych kolumnach i nie wiem, jak to działa. Znam ludzi, którzy grają na innych i też sobie chwalą, że to dobrze działa. Jakoś tak zaufałem Markowi, który twierdził, że długi czas szukał jakby głośników takich, które jakoś tak możliwie najfajniej walory tego wzmacniacza jakoś pokażą, przeniosą. No i tak jakoś zaufałem. No. Skoro on się na tym zna i stwierdzi, że długo szukał i znalazł, to znaczy, że... Wiesz, no finalnie jakby ocena jakby na końcu jest taka, że grasz i albo ci się coś tam podoba, albo nie. Powiem szczerze, my dosyć długo jakoś wiele rozmów odbyliśmy z Markiem. To 6L6 to tak długo go namawiałem, bo on woli te konstrukcje takie L34. Natomiast ja pod kątem Riverside tam czegoś nam ciągle brakowało. Za mało tego takiego dżinżyna było w tym brzmieniu i teraz kwestia, no próbowałem znaleźć to, żeby jakoś to uzyskać i teraz zastanawiałem się, może trochę moje gitary nie do końca jakoś z tym się zgadzają jakoś, ale wiedziałem też, że coś można jeszcze pokombinować w lampach i długo mu tam wierciłem w brzuchu. No i w końcu przez opłotki do tych 6L6 jakoś dobiliśmy, bo zrobił najpierw konstrukcję dla kogoś innego z metalowej braci, Dimmu Borgir, a idąc tym tropem ja mówię, słuchaj, zrobiłeś dla Dimmu Borgir, bardzo cię proszę, może zawalczymy jeszcze z tym trzecim kanałem. No i zrobił dla mnie taką konstrukcję właśnie z tymi lampami. Pogadajmy jeszcze chwilę o kolumnach, bo tutaj w tej głównej są 4 dwunastki, rozumiem. Dlaczego nie masz drugiej bliźniaczej, tylko masz po bokach 2 mniejsze? Bo to jest system wet, dry, wet, gdzie środkowa kolumna właściwie pełni rolę tej takiej klasycznej kolumny, gdzie mamy brzmienie kanałów wzmacniacza i to wszystko, co po kabelkach idzie z kostek i z różnych urządzeń, efektów, ale część efektów, szczególnie tych przestrzennych, właściwie tylko typu delay, typu reverb, jest wysyłana na inną końcówkę i w tych bocznych kolumienkach słyszymy tylko sam efekt, czyli lewa, prawa stereofonicznie, żeby fajnie efekty brzmiały na przodzie. To też daje taką, wydaje mi się, komfortową sytuację dla realizatora dźwięku, ponieważ te 2 mikrofony, ten lewy, prawy, one są na innym torze i w zależności od tego, w jakiej sali odbywa się koncert, czy ona jest bardziej grająca, akustyczna, czy jest wytłumiona,
to ja nie muszę za każdym razem dostosowywać poziomów efektów do danej sytuacji, tylko ja gram na tych samych ustawieniach, a decyduje realizator dźwięku, ile sobie podnieść tej przestrzeni, ile dołożyć, żeby nie przewalić, albo żeby nie było za biednie, za sucho. Rozumiem. Tak z ciekawości zapytam, jak to daje przestrzeń, te dwa głośniki po lewej i prawej stronie. Czy w swojej sali prób masz je rozstawione szeroko, czy niekoniecznie? Nie, ja wiesz, ostatnio to w ogóle odwracam kolumny w drugą stronę, ponieważ my gramy próby w monitorach, w uszach, to jakoś nawet lepiej jest, jak te dźwięki, te źródła są w inną stronę, żeby hałasu jakby nie generować jakiegoś takiego niepotrzebnego. Nie mamy w jakiejś tam super wielkiej sali prób, takiej w jakiej się koncerty gra, więc trzeba też trochę o higienę jakby dbać. Gramy w uchu, w związku z czym ja sobie odwracam, dla wszystkich tak jest lepiej. Chłopacy sobie domiksowują w słuchawce, ile chcą tej gitary, ile chcą efektu. To można wszystko sobie sterować już potem. Ten sprzęt, którym dysponujesz, on chce, żeby go rozkręcić, czy właśnie nie? To znaczy? Marszale mają coś takiego, że dopiero zaczyna wtedy, jak 80% w górę dasz na wolumenie, tak? Albo gain trochę dasz. A tu możesz grać piano, mezzo forte i forte? No nie jest to taki dynamiczny, fajny sound, jak po jakimś takim rozkręceniu większym. Aczkolwiek nie jestem też fanem jakiegoś takiego przeginania tutaj. On gdzieś tak w okolicach połowy mniej więcej chyba najfajniej jakoś gra i tego się jakoś tak trzymam. A to jest i tak bardzo głośno już, więc... No ale chyba taka jest specyfika lampowych konstrukcji, że one chyba lubią, musi się nasycić jakoś tam ta lampa. Znaczy ja nie znam dokładnie fizyki jakby tego zagadnienia całego, ale jakoś tak to jest, że te lampowe konstrukcje odzywają się fajniej, mają dynamikę fajniejszą, kompresję, jak się troszeczkę je tam podkręci. No dobra, to możemy posłuchać teraz jakiegoś takiego urządzenia, który pokaże nam czysty przestrzeń? kanał z jakimś tam modulacją delikatną, z delayem, z reverbem. Okej, to teraz, mili Państwo, potrzebujemy 2 sekund przerwy, bo chcemy wyburzyć ścianę, żeby za ściany wyjąć magiczną szafkę Macieja Mellera, którą ma cały czas za sobą. No i pstryk, po robocie, jak to by powiedzieli niektórzy, z szybkiem machnią. Dzisiaj kręcimy w 4 wymiarach. No tu się sporo dzieje, Maciek. Co tu jest? Właściwie to po to jest, żeby się tu właśnie tutaj nic nie działo. To znaczy to sobie leży grzecznie w szufladach, a ja sobie steruję wszystkim spod nogi tym oto ładnym sterownikiem. Tu są efekty, których używam w poszczególnych partiach. Akurat w tej chwili cały rak, można powiedzieć, jest w takiej fazie troszkę rozbiórki, troszkę przebudowy. Nie wiem, jaka będzie płyta Riverside kolejna. Szykuje się tutaj parę zmian, ale czekam ze zmianami, aż powstanie materiał. Będę wiedział wtedy, co zostanie w raku, a co będzie jakoś tam wymieniane pod kątem nowej muzyki. Jakby. Tutaj szufladka górna, bramka szumów, lampowy kompresorek, tutaj drugi kompresorek Kali. Czym one się różnią? Wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc, na pewno brzmieniem się różnią. Ten jest lampowy, taki cieplejszy, bardziej taki gruby w brzmieniu, a ten kompresorek jest taki bardziej, ma takie klarowne brzmienie bardziej. Mi się to kojarzy z takimi sytuacjami typu The Police and the Summers, te takie szklankowate brzmienia. Drop, używam go kiedy gramy stare utwory chyba z pierwszej płyty, one były wszystkie w drop D.
strojony, cała gitara w D, więc ja sobie tylko jednym guziczkiem po prostu przestrajam instrument. Nie muszę przekręcać tutaj strun. Bardzo wygodny. I tu możesz jeszcze przestrajać w zależności od tego, jak chcesz, z tego co widzę, tak? Tak, natomiast ja używam, akurat jest potrzeba taka była, żeby albo mieć przestrojony instrument do zagrania utworów poszczególnych. Z pierwszej płyty i z ADHD. Te płyty były grane w... Być może jeszcze coś, ale to na pewno te dwie były grane w D. W związku z czym albo wybór był taki, że albo przestrajamy jakiś instrument i zmieniam wtedy gitarę na ten utwór, albo posiłkuję się z takim urządzeniem. Mogę zagrać wtedy na gitarze, której chcę dany utwór i jednym naciśnięciem po prostu gram w tonacji innej jakby. Grasz niżej, a jednocześnie naciąg strun jest ten sam. Tak, dokładnie. Dziwne wrażenie powstaje oczywiście, jak się przyłoży ucho do gryfu, bo to jest dysonans poznawczy dosyć poważny, ale na szczęście w warunkach koncertowych nie muszę przykładać ucha do gryfu. Tu jest To akurat maleństwo? bałagan. To maleństwo jest nieużywane w tej chwili, ono jest do wyjęcia. To maleństwo też, to jest taki kopia efektu typu Proco Rad Distortion. To jest też zresztą Distortion, a tu jest Groza, to jest Apocalypse, Death by Audio firma. To jest taki wielofunkcyjny fuzz, overdrive, ale bardziej chyba takie fuzowe, brzydkie, zepsute brzmienia, nieładne. I akurat w Riverside nie używam jego, ale pewnie gdzieś tam sobie wykorzystam w najbliższej Taka przyszłości. oldschoolowa szkoła, powiem ci, że... No jak cała sytuacja kostkowa, to chyba w ogóle jest oldschoolowa sprawa. Ten cały system, wydaje mi się, jest taką właśnie hybrydą trochę. Jednak klasyki z taką nowoczesnością. Samo sterowanie odbywa się Tak, że w tutaj taki masz... nowocześniejszy sposób, powiedzmy, ale jednak to się opiera na efektach i na wzmacniaczu. To Maciek, ja bym jeszcze na chwilę się zatrzymał przy tym dropie, żeby pokazać, na czym to działa, bo rozumiem, że to nie jest przestrojenie tylko jednej struny, tylko to jest przestrojenie całego stroju Całego gitary. instrumentu, tak. Aha. Tak. Działa to w ten sposób, że teraz mamy na przykład... Aha, nic nie mamy teraz. To samo z dropem. Czyli przestraja nam cały Cały strój instrument, przechodzi każdą ci. strunę, na której gramy, każdy dźwięk jest o ton w dół. Ton, bo tak jest zaprogramowane. Tak, ale jest zaprogramowany, jest tutaj na 2, ale oczywiście to urządzenie ma możliwość aż do oktawy. Ja korzystam akurat na potrzeby grania w Riverside, korzystam z przestrajania o ton w dół. O sekundę wielką. Dobra, to pierwszą szufladę mamy. A teraz zajrzyjmy do drugiej. Tak z ciekawości, czy masz poukładane jakoś specjalnie te efekty? Pierwsza szuflada to jest efekty najczęściej używane, druga szuflada niekoniecznie, trzecia szuflada w razie czego? Wiesz, to jest taka, to co jest teraz, to jest taka pozostałość pierwszego jakiegoś ustawienia, bo ten system jest przerabiany w jakiś tam sposób nieustannie. Znaczy przerabiany w ten sposób, że są wymieniane kostki, na przykład, albo kompresor, ten Effect Road, ten biały, lampowy. Okazało się, że zasilanie ma inne i tam trzeba było zgrzebać po prostu w kabelkach. Ta szuflada jest akurat, wydaje się być taką pogłosowo-delayową. Aczkolwiek tu jeszcze chorus się pojawił. Mozaik to jest taki efekt, którego używam do piezo, który robi taką symulację gitary 12-strunowej. O, możesz pokazać, jak to brzmi? Mogę, ale muszę się znaleźć tylko, bo mam w jednym miejscu to ustawione. Momencik. A bez efektu jest.
Także to jest taka 12 i to tylko używam do piezo. To jest bardzo fajny efekt, fajny pomysł w ogóle na to Eventide miał. Ja mam tutaj pościąganych kilka efektów z Pitch Factora, mam coś z Time Factora, z Mod Factora i głównie używam go do reverbów. Ich efekt się nazywał Space bodajże w tym kształcie. A to jest taki kombajn, do którego możesz sobie ściągnąć, kupić pojedyncze efekty z tych wszystkich 4, z tej serii całej. I tu wszystko masz w tym jednym. I to wszystko jest w tym, tak. Znaczy to, co sobie kupię, czyli mogę wybrać tylko te, które mnie interesują, płacę w dolarach i na efekt mam odblokowane to jakby w efekcie swoim. To jest wersja Core, właśnie na tym to polega, że mogę sobie tam dokupować różne inne. Do piezo używam preampu LR Bugs, do akustycznych instrumentów to jest D-Box preamp. Tu dopiero tak naprawdę barwę mogę sobie jakoś ukręcić tego mojego akustyka. Aczkolwiek ja raczej na 0 tam wszystko mam ustawione. Barwą. Czyli tutaj po prostu jak układasz brzmienie, na tym się bawisz i tego już nie ruszasz. Nie. Na koncercie już tutaj nie ma grzebania. Equalizer, wspominałem o tym wcześniej, mogę sobie 4 zaprogramować swoje presety i one się odpalą w danym momencie, w którym chcę. I na przykład gdybym, ja akurat używam do obu PRS-ów, pewne rzeczy tam sobie niwelując, barwowe. Natomiast gdybym chciał na przykład zagrać na Stratocasterze jakiś utwór, który ma sygnał troszkę słabszy, to mógłbym sobie na przykład zaprogramować na trójce, czy tam na jakimś którymś z tych 4 takie po prostu na 0 i podbite na przykład do góry, że ten Tokaj zagrałby z głośnością dopasowaną do PRS-ów i do tej reszty. Ale to programujesz w tym, czy w sterowniku? Tutaj programujesz. Tu programuję, sejwuję, a sterownikiem wywołuję odpowiedni program z urządzenia. Dobrze. Tak samo zresztą rzecz się ma we wszystkim, co jest MIDI sterowane, we wszystkich efektach. My akurat gramy z klikiem, tempa są jakby precyzyjnie jakoś tam ustawione, więc ja mam na przykład delaye mam poprogramowane tak jak są tempa utworów, tak jak gramy. Niektóre specyficzne efekty, jakieś modulacyjne, które muszą pracować w tempie jakby utworu też, na przykład tremolo jakieś, czy jakiś vibe, czy cokolwiek tam modulacyjnego, to mogę sobie też do tempa utworu napisać, zasejwować w urządzeniu, a wywołuję sobie tylko programem z podłogi. Jasne. I wydawać by się mogło, że to już jest wszystko, ale okazuje się, że jest jeszcze jedna szuflada, która skrywa swoje tajemnice. A w niej co tu mamy? Tu mamy sekcję drive'ów. Sekcja drive'ów. Vanilla Sky Mark L, dosyć chyba znany efekt, już nie trzeba specjalnie jakoś przedstawiać. To samo Fulton, OCD, to już taka klasyka, można powiedzieć. Brown Sugar to jest konstrukcja Marka. Ja akurat używam takiego ustawienia, które ma trochę chyba symulować brzmienie, taki kultowy efekt jest Klon Centaur. I na trójce niby jest takie... Rzeczywiście ta trójka mi się po prostu jakoś podoba najbardziej. Ale to są te efekty, które jakby idą w pakiecie z całym sprzętem Marka? Czy to jest osobny zakup, który... Osobno, Marek osobno robi to wszystko. To jest jakby inna działka jego działalności. Wzmacniacze, efekty i systemy gitarowe. Jakby to są takie 3 podstawowe chyba oddzielnie funkcjonujące. Aczkolwiek w moim przypadku jakby wszystko razem to było, zafunkcjonowało, bo i efekty się znalazły. A to jest taki efekt Animal, to jest taki mój pomysł trochę, który Markowi podsunąłem, że potrzebowałbym jakiś taki efekt typu Tube Driver. To Gilmour oczywiście też, pomysł Gilmoura. Znaczy nie pomysł, tylko ja to podpatrzyłem i chciałem sobie spróbować z takim czymś. I pytałem, czy on wie, jak to działa i w ogóle jak to... On mówi, wiesz co, ja ci zrobię taki efekt. I tutaj w środku jest jakaś lampeczka i to rzeczywiście jest lampowy
lampowy. Nazwa Animal wskazuje też na pochodzenie inspiracji. I teraz wiem, że Marek już robi te efekty, ma w ofercie takiej regularnej, ale pierwszy prototyp zrobił dla mnie. A ten, co to jest za efekt? Banana Boost to jest czeska w ogóle firma, pan z Pragi, pan Jan chyba ma na imię. To jest taka kopia, podobno bardzo wierna, z pewną innowacją. Takiego pomarańczowego starego overdrive'a. To się nazywało Color Sound chyba, overdrive albo coś takiego. Taki pomarańczowy w kształcie takiej kostki gitarowej trochę, zaokrąglonymi tymi rogami. I to był taki jeden z pierwszych chyba w ogóle overdrive'ów, booster, equalizer, zależy jak się go wykorzystało. Tylko miał jeden taki mankament bardzo poważny, był bardzo głośny. No i pan Jan oraz jeszcze wielu innych pewnie konstruktorów chcących jakoś odwzorować ten efekt wprowadziło dodatkowo potencjometr volum, żeby go ściszyć. I to jest taki efekt, którego na solo raczej nie używam, aczkolwiek możliwe, że jako booster gdzieś tam na A masz go czystym wpiętego kanale. w ogóle gdzieś? On jest Pod uruchomiony? nogą. Nogą? Tak. Możesz pokazać kawałek go? Tak. Aha, bo my jesteśmy w tym. Zróbmy na przykład tutaj. O, i tu na przykład jest. Bez tego. To dodaje takiego body, mam wrażenie, ale też bardzo fajnie się sprawdza w paczce razem na przykład z tym Animalem solo, na przykład River Down Below, które będę grał, to właśnie jest zagrane na tych dwóch efektach razem. I bardzo dobrze się sprawdza w połączeniu z fuzami, które po odpaleniu ta kompresja już w założeniu w fuzie jest już taka, że często trzeba jakoś kompensować tą stratę i często łączone są te efekty i to jest też patent Gilmoura albo kogoś jeszcze innego, nie wiem, ale wiem, że Gilmour to stosuje. Często on chyba gra na Big Muffach, z tego co kojarzę. I często, znaczy zawsze używa razem z Big Muffem coś takiego właśnie, jakiś booster, który mu kompensuje tą stratę na fuzie. Bardzo, bardzo ciekawe brzmienie. Dobrze, to teraz opowiedzmy chwilę o tym, bo to jest końcówka mocy. Tak, Dobra. nie mylić z przemocą. Podejrzyjmy ci pod nogę, bo to jest też dużo miejsca do deptania. No tak pozornie powiedziałbym. Przełączam sobie banki poszczególne. Właściwie każdy bank to jest piosenka. Jakby. I do każdej piosenki mogę sobie tak bez grzebania wielkiego i deptania mogę sobie zaprogramować 9 barw. Dużo, ale też i czasami utwory trafiają się 3-częściowe, 15-minutowe. Dużo się zmienia. Bardzo jest takie oczekiwanie. Zresztą moje też. Ja lubię po prostu jakoś tak się pobawić tym, żeby to było ciekawe, fajne. Żeby dobrze odwzorować to wszystko. Tu z kompresorkiem, tu bez, tu jakiś taki delay, tu inne tempo delaya, tu z chorusem, tu z jakimś filtrem. I można fajnie po prostu dzięki temu to wszystko pokazać, odwzorować bezkompromisowo właściwie powiedziałbym. I jak już się tą robotę wykona, ja to sobie robię akurat w komputerze najczęściej, to podstawowe programowanie, czyli która pętla ma się odpalić, który kanał we wzmacniaczu, który program MIDI w danym efekcie, to po prostu się zaznacza na komputerze ptaszkami tak zwanymi. I wpisujesz to do pamięci tutaj. Wpisuję do pamięci, sejwuję i on mi ładnie się tutaj zachowuje i przełącza mi tak, jak już potem zaprogramuję. Ja potem oczywiście kwestia dokręcenia poszczególnych efektów,
to się robi już w kostkach, prawda? Czy tam delaye, program któryś tam delaya, muszę ustawić tempo, które chcę z danego numeru, wybrać rodzaj delaya, wybrać ilość tam powtórzeń i tak dalej. To samo z reverbem, to samo z modulacyjnymi efektami z Mod Factora, które są grane, to samo z equalizerem, ale funkcjonalność tego jest no, cudowna po prostu. Na koncercie to jest sama przyjemność, bo jest właściwie przełączanie od jedynki, ile tam trzeba. Nieraz są 3 presety w utworze, a nieraz muszę 2 banki zużyć, żeby się zmieścić, więc... Ale totalnie wszystko realizuję na koncercie przy pomocy tej podłogi. Volume pedał, rozumiem, że to jest ten środkowy mniejszy, tak? Tak, ten, na którym nogę teraz trzymam. A prawy, lewy? Ten prawy, mały. To powinny być 2 Ernibale, ale jeden jest na prawie. Aha. I tymczasowo mam Dunlopa, takiego, którego sobie zakupiłem na wyjazdy samolotowe, bo jest malutki, sprawny. Kaczka Budda. Bardzo rzadko używam w Riverside w jednym albo w 2 utworach. Góra. A tu mam pedał ekspresji, którego myślałem, że będę używał, ale nie używam jakoś. Aczkolwiek też fajne urządzenie, bo dzięki temu można jeszcze tą paletę jakoś tam rozszerzyć, ale może to jest na inny etap jakiejś mojej działalności. To mnie ciekawi, bo to takie zapomniane już może przez niektórych tuner Bossa wyglądający jak plastikowe radyjko w zestawieniu z tą potężną elektroniką wygląda ciekawie, powiem ci. Korzystasz z tego tunera? No tak. A tu w tej elektronice nie masz? Nie, tu nic nie ma. To jest podstawowy tuner. Wiesz, powiem ci szczerze, to jest najstarsza rzecz, którą mam z wszystkiego w ogóle, co tu było dzisiaj. To jest najstarsza rzecz, to jest ten tuner. On ma, z 20 lat. Będzie miał Niezawodna rzecz, nie? Więcej. Nic nigdy się z nim nie stało, nie zepsuł się. Wygląda dosyć jeszcze przyzwoicie. Nie jest jakiś obity specjalnie. Ja go wożę cały czas w jakichś tam case'ach właściwie od początku, więc super. Bardzo dobrze działa, stroi, wszystko. Powiedz tak na koniec, jak masz tyle możliwości brzmieniowych, potrafisz się zatrzymać w szukaniu brzmienia, czy nie? Czy niby masz brzmienie ustalone, ale zasypiasz wieczorem i myślisz sobie, ach kurde, bym to 55. brzmienie jeszcze tutaj podkręcił trochę ten delay. Nie no, staram się udoskonalać jakoś. Powiem ci, że nawet rozmawiam z naszym akustykiem a propos jakichś jego uwag, tego jak to mikrofony mają jakby takie swoje ucho. To nie jest do końca to, co ja słyszę z paczki, co mi gra w głowę. W związku z czym posiłkuję się nagraniami. Wszystkie koncerty Riverside są nagrywane na ślady. I czasem się zdarza, że ten jakby taki rough mix po prostu trafia do nas i mogę sobie też jakoś posłuchać i zobaczyć, co nie pracuje. Miksowaliśmy box Wasteland na urodziny, taki można powiedzieć. I też można było posłuchać wszystkich utworów granych w tej setliście wtedy. I też tam jakieś wnioski miałem swoje, dzięki którym mogłem troszeczkę coś tam dopracować. Nawet powiem ci, że czasem YouTube'a oglądam jakieś filmiki, ludzie nagrywają telefonami i czasami jestem w stanie się nawet trochę zasugerować czymś. Ale to tak jestem ostrożny, bo to wiadomo jaka to jest jakość, w jakich to jest warunkach, ale też zwracam na to uwagę i słucham i albo przynajmniej staram się być czujny. Jasne, że tak. To jest niekończąca się opowieść. I zarazem z tworzenia, z grania, jak i ze słuchania. Maciek Meller był z nami. Dzięki Maćku wielkie. Dziękuję. To była wielka przyjemność, że Aleśmy pogadali. spotkaliśmy się. Wszystkiego dobrego, uściskaj chłopaków i do zobaczenia na koncercie. Pozdrawiam. Cześć. A za tydzień granie. Wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie. Bye bye.